Miałem już okazję testować na moim kanale Renault Espace 6. generacji, ale tym razem, jak widać, będzie to najnowsza wersja po faceliftingu w wersji 7-osobowej. Nowy model można bez trudu poznać po atrapie chłodnicy, po nowych wąskich reflektorach. Teraz są też pionowe światła do jazdy dziennej, jak w większości innych aktualnych modeli Renault. Pojawiła się też nowa maska oraz zderzak. Moim zdaniem teraz Espace wygląda znacznie lepiej, a dla porównania tak właśnie wyglądał wcześniej. A tobie która wersja się bardziej podoba? Ta przed faceliftingiem czy po faceliftingu? Europejskim klientom chyba kierunek, w którym idzie grupa Renault, podoba się, bo po pierwszych 7 miesiącach tego roku udział rynkowy wzrósł z 5,7 do 6,2, głównie właśnie za sprawą samochodów Renault. Wymiary praktycznie nie uległy zmianie, bo długość wynosi około 475 cm, rozstaw osi około 274 cm, a prześwit to 18 cm. Pojawił się za to nowy kolor nadwozia i chyba nowe wzory felg, a z tyłu są teraz nowe tylne lampy. Dla porównania, przed faceliftingiem tył wyglądał właśnie tak. Za chwilę przejdziemy do kolejnej części testu, ale teraz sprawdź proszę, czy masz subskrypcję z zaznaczonym dzwoneczkiem, bo bardzo liczę, że zobaczysz mój kolejny film. Dodatkowo Twoja aktywność w postaci lajków, komentarzy oraz podbicia filmu ułatwi mi pozyskanie kolejnych ciekawych samochodów do testów. Opcja podbicia może być aktywna przez pierwsze dni na Twoim telefonie. Z góry dziękuję. Czy wiecie, że na podstawie danych za pierwsze 7 miesięcy 2025 roku w krajach należących do Unii Europejskiej sprzedaż napędów hybrydowych HEV wyniosła prawie 35%? Właśnie takie napędy są w Unii Europejskiej najczęściej wybierane przez klientów. A pod maską naszego Renault jest właśnie taki napęd. Zespół napędowy składa się z 3-cylindrowego silnika benzynowego o pojemności 1,2 i mocy 130 koni, 2 silników elektrycznych, z których ten, który służy do napędu samochodu, ma moc 68 koni oraz akumulatora trakcyjnego o pojemności 2 kWh brutto. Łączna moc systemowa układu napędowego wynosi 199 koni mechanicznych i jest to w dalszym ciągu jedyny napęd oferowany w Espace. Teraz po faceliftingu zostało poprawione oprogramowanie do sterowania automatyczną skrzynią biegów, gdzie producent gwarantuje znacznie krótsze czasy reakcji i płynniejsze przyspieszenia. Wydaje mi się, że faktycznie pod tym względem jest lepiej, ale też przyznam, że po długiej przerwie między testami trudno jest mi to porównać. Pokażę Wam teraz, jak samochód przyspiesza, hamuje i ile zużywa paliwa. Katalogowe przyspieszenie Renault Espace do setki wynosi 8,8 sekundy. Z tym, że jak można się domyśleć, producent taką próbę robi w optymalnych warunkach, a na pokładzie jest pewnie tylko kierowca, który też, jak przypuszczam, nie waży zbyt dużo. Ja zrobiłem test przyspieszenia do setki z dodatkowym pasażerem plus bagaż około 20 kg i wyszło mi 9,66 sekundy. Prawdopodobnie, gdybym był sam, dałoby się zejść w okolice 9 sekund, czyli pewnie tak jak podaje producent w swoich materiałach. Może nie jest to oszałamiający wynik, ale z kolei przy wyprzedzaniu, czyli jak na przykład przyspieszamy od 80 do 120 km/h, wynik w mojej ocenie jest już całkiem przyzwoity, a to jest dużo bardziej istotne w codziennej eksploatacji. W moim teście elastyczności wyszło mi 5,12 sekundy. Mając na uwadze, że samochód waży w zależności od wersji minimum 1587 kg i jest to wysoki SUV, dobrze w mojej ocenie wypadł test hamowania. Na zatrzymanie samochodu od 70 km/h do zera potrzebowałem 18 metrów i 19 cm, a z prędkości 50 km/h do zera 9 metrów i 10 cm. Już po raz drugi mam przyjemność testować Renault Espace z tym silnikiem. Wcześniej było to przed faceliftingiem. W związku z tym podam zużycie paliwa w obu testach.
W trybie miejskim w poprzednim teście najniższe zużycie paliwa, jakie udało mi się osiągnąć, wyniosło 5 litrów na 100 km, a najwyższe 5,9 litra. W tym teście wyszło mi podobnie, bo było to 5,7 litra na 100 km na dystansie 45 km. Z kolei na drodze ekspresowej poprzednio było to 6,4 litra na 100 km, ale zwracając uwagę na ekonomikę jazdy, a w tym teście było to trochę więcej, bo 7,7 litra na 100 km, natomiast tym razem jechałem zdecydowanie szybciej, nie oszczędzając zupełnie na paliwie. Napiszcie w komentarzu, jak oceniacie zużycie paliwa w Renault Espace, a jeśli jesteście użytkownikami, dajcie znać, jak zużycie paliwa wygląda u Was. Sprawdźmy w takim razie, jak wygląda bagażnik i jaką mamy do dyspozycji przestrzeń ładunkową w wersji 7-osobowej. Każda wersja posiada elektrycznie połączoną klapę bagażnika, a w najwyższej wersji można to zrobić nawet gestem stopy. I tak, zacznijmy od tego, że roletę możemy schować w tym miejscu, pod taką podwójną podłogą. Pod roletą oczywiście jest też miejsce na inne rzeczy ewentualnie. Ale to miejsce jest bardzo dobrze pomyślane, bo zawsze jest problem, co z tą roletą zrobić. I teraz jedno siedzenie i drugie oparcie. W takiej konfiguracji pojemność bagażnika wynosi 212 litrów. Podawane wartości są prawdopodobnie liczone przy pionowo ustawionych oparciach siedzeń, bo w każdym rzędzie jest regulacja pochylenia. Także jakieś zakupy, myślę, że takie bieżące to tutaj nie ma problemu. Jest też możliwość regulacji pochylenia. No ale zobaczmy, że to maksymalnie odchylimy. Pojemność bagażnika po złożeniu trzeciego rzędu siedzeń oraz przy maksymalnie cofniętej kanapie do tyłu wynosi 520 litrów, a długość wynosi około 93 cm. Tylną kanapę możemy przesuwać o 22 cm i regulować pochylenie oparcia w zakresie 31 stopni. Możemy teraz jeszcze siedzenia rozłożyć. I tu jest podobny mechanizm. Tym sposobem uzyskujemy prawie płaską powierzchnię, w odróżnieniu od wersji 5-osobowej, którą testowałem w wersji przed faceliftingiem. Fotel kierowcy może się odsuwać przy wysiadaniu, żeby było nam bardziej komfortowo i ja tak też tą funkcję ustawiłem. Przy takim ustawieniu fotela długość od oparcia wynosi około 188 cm i do tego jest praktycznie równy z podłogą próg załadunkowy. Natomiast pojemność, jaką uzyskujemy w takim ustawieniu, wynosi aż 2054 litry. Funkcjonalność i przestrzeń bagażową dobrze oceniam w tym samochodzie. Dla mnie jednak pewnym mankamentem jest tylko jedna lampka do podświetlenia i za mało haczyków na zakupy. Zerknijmy teraz na trzeci rząd siedzeń od zewnątrz. Drugi rząd siedzeń jest trochę przesunięty do przodu, ale ciągle na tyle, żeby dorosła osoba mogła w miarę swobodnie usiąść. Jak widać, miejsca na stopy w trzecim rzędzie nie ma za dużo, ale sprawdzę, czy mimo to zmieszczę się tam przy wzroście 1,82 m. Musiałoby być to tak. No to czyli pewnie dałoby się. Natomiast miejsca na stopy, no to jest tak, że tutaj się właściwie do przodu, do tyłu nie da poruszać. Miejsca na kolana na styk, tak ustawiłem zresztą. Teraz możecie zobaczyć, ile miejsca na nogi zostało dla pasażerów
drugiego rzędu siedzeń po przesunięciu kanapy do przodu, tak żeby mógł zmieścić się w trzecim rzędzie. Moja głowa dotyka delikatnie dachu, ale na krótkim dystansie, obniżając się troszkę, mógłbym jechać. Na dłuższych dystansach myślę, że jednak te miejsca są raczej przeznaczone dla dzieci. No dobrze, to w takim razie wysiadam. To teraz sprawdźmy, jak się będę czuł w drugim rzędzie siedzeń. Miejsca jest bardzo dużo, przy czym kanapa jest przesunięta maksymalnie do tyłu. Możemy tutaj regulować pochylenie oparcia. Zakres dość spory jest. Dość duży też zakres jest regulacji wzdłużnej. Praktycznie do siedzenia pasażera można przesunąć. Kanapa jest wykonana z skóry eko, ale jest ona bardzo dobra jakościowo. Wręcz przypomina naprawdę skórę naturalną. Można się pomylić. Jeśli chodzi o materiały, tu jest twardo, to jest element ozdobny, twardy oczywiście. Tu już jest miękko, podparcie łokcia miękkie, tu jest twardo, kieszeń twarda. Mamy dwa gazetowniki. W naszej wersji też są dwa gniazda USB-C na wiewy. Na tylnej kanapie mamy też dość specyficzny podłokietnik, bo po rozłożeniu może też służyć do przewożenia długich przedmiotów, na przykład nart. A jak wypadł test kubków na tylnym siedzeniu? Zacznijmy od kubeczków termicznych. Jeden, drugi. Mieszczą się bez problemu. Otwory są tej samej wielkości. Może nie jest to idealnie dopasowane, ale myślę, że nie jest źle. Podobnie pewnie byłoby w przypadku kubków z kawą. Dodatkowo jeszcze puszka 250 ml. No tutaj już niestety troszkę słabiej, no ale oczywiście się mieści. Zapoznajmy się w takim razie teraz z wnętrzem z przodu. Po faceliftingu pojawiły się teraz nowe przednie fotele i jak deklaruje producent, zapewniają one lepsze podparcie boczne oraz lepsze podparcie barków. Na pewno to, co od razu zauważyłem, mają nową tapicerkę skóry ekologicznej. Materiał wygląda na bardzo dobrej jakości. W dużym stopniu przypomina naturalną, perforowaną skórę. Na krótkich i średnich dystansach fotele były dla mnie bardzo wygodne. Na długie dystanse przydałaby się jednak regulacja pochylenia oraz wydłużania siedliska. Sprawdźmy teraz pozostałe materiały, które Renault zastosowało do wykończenia wnętrza z przodu. Zacznijmy może od boku drzwi. Przyznam, że jest to dość szeroko, bo z mojego siedzenia ledwo sięgam tych drzwi. I teraz tak. Góra. Miękka. Miękko. Element ozdobny twardy. Tu jest miękko. Tu jest miękko. Poniżej. Twardo. W kieszeni twardo. Nie jest to kieszeń, która jest wyłożona jakimś na przykład materiałem. Deska rozdzielcza. Miękka. Praktycznie do samego końca jest miękka. Tu mamy taki element ozdobny, imitujący drewno ciemne. Nawiew
Ma troszeczkę piano black, schowek twardy. W środku jest miękki, flokowany, nawet boki tutaj ma. Szkoda, że nie ma podświetlenia. Ale naprawdę można pochwalić to, że jest on wyścielony miękko. Konsola centralna. Przód taki jakby delikatnie miękki. Ale mamy tutaj tak, dwa gniazda USB-C. Gniazdo 12V. Tradycyjnie taki mechanizm dla wyższych modeli Renault. Czyli taka konsola przesuwana. Tutaj jest powierzchnia gumowana, ładowarka indukcyjna. Możemy tutaj na tym sobie opierać dłoń i coś sobie na przykład ustawiać. Podczas jazdy jest to wygodne bardzo. Odsuwając mamy schowek. I schowek jest twardy. Jest jeszcze podłokietnik. W ten sposób się otwiera. Wnętrze jest twarde. Dość głęboko. Natomiast oczywiście ta powierzchnia, gdzie opieramy łokieć, jest miękka. No i teraz patrzymy dalej. Miejsce ewentualnego kontaktu nogi z bokiem. Nie jest to miękki, ale taki jakby troszeczkę bardziej miękki plastik, można powiedzieć. Słupek jest pokryty tkaniną. Natomiast to miejsce też ma kontakt z nogą. No i tu jest miękko. No i teraz czas na test kubków z przodu. Zwróćcie uwagę. Otwory są dodatkowo. Mają elementy, które mogą być przydatne w przypadku mniejszego kubka albo butelki. No i teraz zacznijmy od kubków. Jeden. Idealnie. Czy drugi zmieści się obok? No. Wygląda to wprost idealnie. Jeszcze puszka 250 ml. Zobaczmy. Oczywiście mieści się bez problemu. Trochę się kolebie, ale jest znacznie lepiej niż z tyłu. Naprawdę jest pod tym względem, myślę, że bardzo dobrze. Do dyspozycji mamy dwa ekrany, oba o wielkości ponad 12 cali. Jeden odpowiada za cyfrowe zegary, a drugi pionowy na środku odpowiada za multimedia, różne ustawienia i co ważne, mamy też wbudowane usługi od Google'a, czyli na przykład nawigację. Oba ekrany oferują dobrą jakość obrazu, dobry kontrast oraz rozdzielczość. Widoczność nawet podczas dużego nasłoneczenia jest dobra, jednak ekrany mają błyszczącą powierzchnię i w mojej ocenie powłoka antyrefleksyjna mogłaby być lepsza. Na plus oceniam fizyczne przyciski związane z wentylacją i klimatyzacją oraz na stałe umieszczone ikonki w dolnej części ekranu od podgrzewania foteli i kierownicy. Na oświetlenie sufitowe nie mogłem narzekać, jest jak najbardziej w porządku. Większość przycisków do obsługi też jest podświetlona, no to zobaczmy, jak to wygląda dalej. Miejsce na kubeczki nie jest podświetlone. Ten nasz schowek przesuwany, ta konsola przesuwana, jak widać, nie jest podświetlona. Mamy jeszcze jeden schowek pod podłokietnikiem. Nie jest podświetlony.
Miejsce na nogi nie jest podświetlone z przodu ani z tyłu. Kieszenie w drzwiach nie są podświetlone. I tak jak wspominałem wcześniej, schowek przed pasażerem niestety też ma brak podświetlenia, co mnie niestety bardzo zaskakuje. Za chwilę opowiem Wam, jakie były moje wrażenia z jazdy, ale teraz jednak, jeśli chcesz docenić mój film i pomóc mi rozwijać kanał, podbij film wciskając widoczny na zdjęciu przycisk. Przycisk ten jest widoczny na telefonie tylko przez 7 dni od premiery po przesunięciu widocznych zakładek w lewo. Będzie mi też bardzo miło, jak dostanę Twój kciuk w górę. Muszę pochwalić Renault, że jest możliwość opcjonalnego zakupu reflektorów Full Matrix LED. Posiadając takie światła, od razu wyczuwamy różnicę w jakości. Uważam, że uruchamianie i wyłączanie wiązki światła jest w odpowiednim momencie. Podoba mi się też taka płynność tej funkcji. Mam jednak wrażenie, że moc oświetlenia w porównaniu do reflektorów podobnej klasy jest w okolicach średniej. Podczas wycinania samochodów jadących z naprzeciwka wyłączone pole w moim odczuciu jest dość spore, jednak i tak w porównaniu do zwykłych LEDów zasięg i komfort widzenia jest nieporównywalnie lepszy. Gdybym miał dla siebie konfigurować ten samochód, to z pewnością bardzo chciałbym mieć system 4Control, czyli 4 koła skrętne. Poza tym systemem, dodatkowo przy okazji dostajemy zawieszenie wielowahaczowe na tylnej osi. Dzięki temu mamy większy komfort, lepszą precyzję i przyczepność. Wracając do systemu 4 skrętnych kół, to poza Renault możemy to tylko znaleźć w wybranych modelach niektórych marek premium i to często w opcji. Sami widzicie, jak to jest wyjątkowa funkcja. Działa to w ten sposób, że do prędkości 50 km/h tylne koła skręcają się w odwrotną stronę w stosunku do kół przednich, maksymalnie do 5 stopni, co na przykład bardzo ułatwia manewrowanie. W związku z tym średnica zawracania tego dużego suwa wynosi zaledwie 10 metrów i 40 cm. Z kolei przy prędkościach przekraczających 50 km/h wszystkie koła skręcają się w tym samym kierunku, a tylne maksymalnie wychylają się o 1 stopień, co poprawia z kolei przyczepność w zakrętach. Bardzo mi się podoba, że w ustawieniach mamy możliwość konfiguracji tego systemu pod swoje preferencje. Napiszcie w komentarzu, czy podoba się Wam ten system skrętnych kół, a jeśli użytkujecie już Renault Austral, E-Space lub Rafale z tym systemem, dajcie znać, jak spisuje się w codziennym użytkowaniu. Jak wcześniej wspominałem, jestem mile zaskoczony elastycznością napędu. W trasie nie odczuwałem absolutnie żadnego dyskomfortu przy wyprzedzaniu. Trochę to zaskakuje, jak zerkniemy na to, że silnik benzynowy ma 3 cylindry i 1,2 litra pojemności. Prawda? Ale taki jest właśnie mój odbiór tego napędu hybrydowego. Przyzwyczajenia natomiast wymagają wrażenia akustyczne przy niższych prędkościach, bo 60-80% czasu jazdy jeździmy w trybie elektrycznym, ale w pozostałym czasie pracuje silnik spalinowy, który doładowuje akumulator. Bywa, że silnik spalinowy pracuje na dość wysokich obrotach, czasem wydaje się nieadekwatny do prędkości jazdy. Ja się z tym oswoiłem w ciągu kilku dni i nie był to dla mnie żaden dyskomfort, ale każdy jednak powinien to przetestować osobiście. Sprawdźmy teraz, jak wypada wyciszanie pojazdu. Pomiar, który zrobiłem przy prędkości 90 km/h, wykazał około 63 dB. Uważam, że zawieszenie jest zaskakująco komfortowe, ale też nie jest to komfort kanapy. Przypominam też, że wraz z systemem 4Control dostajemy zawieszenie wielowahaczowe na tylnej osi, a na pewno ma to znaczenie. Renault Espace nie jest oczywiście stworzony do sportowej jazdy, ale mimo to bardzo pewnie zachowuje się w zakrętach, nie wychylając się nadmiernie na boki. Ogólnie moim zdaniem auto jest dobrze wyciszone, co potwierdził też pomiar przy prędkości 120 km/h, który wykazał około 67 dB. Przejdźmy w takim razie do aktualnego cennika. W porównaniu do cennika przed faceliftingiem, teraz wersję 5-osobową kupimy taniej o 9000 zł,
zyskując przy okazji jeszcze wszystko, co samochód dostaje po faceliftingu. Aktualnie cena podstawowej wersji Renault F-Space w wersji 5-osobowej wynosi katalogowo 183 900 zł. Gdybym ja miał wybierać dla siebie ten samochód, to z pewnością byłaby to co najmniej wersja Esprit Alpine ze względu na system skrętnych 4 kół i zawieszenie wielowahaczowe na tylnej osi oraz dlatego, że od tej wersji wzwyż można w opcji dokupić audio Harman Kardon. Moim zdaniem to audio całkiem dobrze sobie radzi, dlatego uważam, że warto je mieć w samochodzie tej klasy. Dajcie znać w komentarzu, jak oceniacie Renault Space oraz jego cenę. Jak jesteście już użytkownikami, podzielcie się swoją opinią. Ja tymczasem dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film Ci się podobał i zasłużyłem na Twój kciuk w górę oraz podbicie. Do zobaczenia przy kolejnym teście. Cześć!